Cześć, dzięki, że byliście z nami przez ostatnie dni oglądając pierwszy odcinek. Do Willisa MB, którego tam widzieliście, wrócimy za 2 tygodnie. Dzisiaj natomiast przenosimy się w czasie o 31 lat do przodu, dlatego bądźcie z nami i zaczynamy. Takiego samochodu jeszcze w naszym warsztacie nie było. Jeżeli oglądaliście jakiekolwiek filmy amerykańskie z czasów wojny w Wietnamie, moim ulubionym na przykład jest Forrest Gump, to możecie tam zauważyć lekki terenowy samochód, który przypomina Willisa, ale nim nie jest. Jest to M151, w naszym przypadku M151A2, czyli popularnie zwany MUD, produkowany w 3 fabrykach: Kaisera, AM General i Forda. Nasz jest z AM General, czyli firmy, która później rozpoczęła produkcję Humvee. Samochód przyjechał w stanie w zasadzie całkiem niezłym. Jeździł, skręcał, hamował, ładował, trzymał ciśnienie, natomiast nie był idealny. Widać było jakieś ślady napraw blacharskich i nie tylko, które nie były zbyt profesjonalne. Nie był idealny ten samochód, a właściciel chciał, żeby właśnie taki idealny był. Dlatego zajęliśmy się całkowitym demontażem samochodu. Osobno potraktowaliśmy karoserię, zawieźliśmy ją do piaskowania. Osobno potraktowaliśmy wszystkie inne elementy, silnik, zawieszenie, skrzynię biegów. Każdy z tych elementów rozebraliśmy. Większość w zasadzie została wypiaskowana również na nadwozie. Od razu pokryte zostało też inhibitorem rdzy, żeby przez te kilka tygodni prac blacharskich korozja się go nie imała. I rzeczywiście tych prac blacharskich było dużo więcej niż na początku przewidywaliśmy. Sporo było szpachlówki na samochodzie, a pod spodem oczywiście rdza. Standardowym miejscem rdzewienia mutów są wanienka pod akumulatorami, a są 2 akumulatory w mucie, ponieważ instalacja jest 24V, oraz progi oraz oczywiście standardowo tylny pas. Wszystkie amortyzatory wymieniliśmy na nowe, mimo tego, że wadliwe były chyba tylko 2 albo 3. Wymieniliśmy opony na zupełnie nowe, wymieniliśmy wiele elementów gumowych na fabryczne elementy, które wciąż można jeszcze dostać. Oryginalne amerykańskie, produkowane tylko właśnie dla muta, oczywiście 30 lat temu, ale to są wciąż oryginalne nowe części. Muty były produkowane od 1959 roku i użytkowane przez całe lata 60., 70., 80., aż do 90., kiedy wyparł tak naprawdę muta już Humvee, więc można śmiało stwierdzić, że M151 to całkiem udana konstrukcja. Pierwsze muty natomiast borykały się z problemem wywrotności. Ich niezależne zawieszenie na sprężynach śrubowych oraz brak klatki powodowały, że przy dosyć łatwym do wykonania fikołku niestety kierowca i pasażerowie łamali kark. Samochód jest już polakierowany podkładem epoksydowym. On nam perfekcyjnie zamyka czysty, zdrowy, wypiaskowany metal od korozji. Na to my dajemy technologię DTM, czyli Directly to Metal, która nie wymaga podkładu, ale my i tak ten podkład daliśmy. To będzie poliuretan i mój wybór to właśnie farba z palety brytyjskiej. British Standard 298, także moim zdaniem to jest taka idealna oliwka do tego samochodu. Przy niektórych samochodach jest to problem, jeżeli chcemy powtórzyć jakiś kolor, który był jednorazowy lub indywidualny dla danego samochodu. W naszym przypadku samochody wojskowe to była bardzo prosta paleta. Nie będziemy stosować kamuflażu na tym samochodzie. Będziemy stosować klasyczny olive drab, który był wtedy stosowany w 1973 roku na mutach. Podczas gdy karoseria jest lakierowana, my możemy zająć się silnikiem. On nie wymaga tutaj głównego remontu. Wymieniamy najprostsze zewnętrzne części, wszystkie uszczelnienia, koła pasowe, kilka innych drobnych części. Wymieniamy również sprzęgło, w zasadzie niezbyt dużo roboty, dlatego możemy to po kilku dniach składać
żeby po powrocie samochodu z lakierni zamontować ten silnik w odlakierowanym nadwoziu. Górnozaworowy 4-cylindrowy silnik Muta generował 71 koni mechanicznych przy 4000 obrotów oraz 170 Nm momentu obrotowego przy 1800 obrotów z pojemności skokowej 2320 cm3. Silnik można osadzać na dwa sposoby. Jeden z narzędziami i sprzętem, drugi bez narzędzi i sprzętu. My wolimy oczywiście ten pierwszy, ponieważ dzięki temu można zamontować cały zespół napędowy w zasadzie bezkolizyjnie, podjeżdżając żurawiem razem z silnikiem i skrzynią biegów do samochodu, który jest na podnośniku. Jesteśmy w stanie sobie wycyrklować tak, żeby ten poziom i odległości cały czas były idealne. Ramiona żurawia nie haczą nam nigdzie, w związku z czym możemy wjechać silnikiem wraz ze skrzynią do samego tunelu środkowego, tak żeby osadzić go już bezpośrednio w jego nowych poduszkach. Silnik jest już w samochodzie, w związku z czym teraz zabieramy się za podłączanie instalacji elektrycznej, podłączeniem całego systemu chłodzenia oraz zasilania, tak żeby po jakimś czasie można było ten samochód uruchomić. Chyba pojawiło się zlecenie, w związku z czym zapinamy lawetę do busa i ruszamy do Wielkopolski. Trafiło się zlecenie na renowację blacharską Opla Olympii z 1935 roku. Małego, popularnego samochodu, w tym przypadku w wersji cabrio. Był on tani w produkcji, w związku z czym wiele osób mogło sobie na niego przed wojną pozwolić, a w trakcie wojny był on wielokrotnie używany przez armię niemiecką. I przez tą samą armię niemiecką były używane inne pojazdy marki Opel, takie jak tutaj mam na myśli przede wszystkim Opel Blitz. Co wydaje się ciekawe, zważywszy na to, że firma Opel była już wtedy własnością amerykańskiego koncernu General Motors, który, jak się okazuje, produkował samochody zarówno w nazistowskich Niemczech, jak i w Stanach. I to produkował pojazdy, które na froncie mogły się teoretycznie ze sobą spotkać po przeciwległych stronach. Niestety szacunkowy koszt renowacji blacharskiej Opla Olympii przerósł zakładany przez właściciela budżet, w związku z czym zrezygnował on z odbudowy tego auta. Byłem już w Gnieźnie z pustą lawetą i z odrobiną gotówki. Postanowiłem samochód od klienta odkupić, przywieźć go do serwisu i w przyszłości go odrestaurować. Na razie odstawiamy go na parking, ponieważ nie mamy wolnych mocy przerobowych. Oczywiście samochód zostanie wypiaskowany, nałożony zostanie inhibitor rdzy, tak żeby przez kilka tygodni prac blacharskich ta korozja się nie imała tej blachy. A swoją drogą, jeżeli ktoś z Was szuka przedwojennego niemieckiego kabrioleta, no to zapraszam, bo samochód wciąż szuka nowego właściciela. Tymczasem śledźcie nas również na Facebooku, tutaj subskrybujcie nasz kanał. Widzimy się za 2 tygodnie. Do zobaczenia. A penny for each time you save the world today. So right on.